Wygładziłam fałdy mojej granatowej sukienki, starając się usunąć niewidzialne zmarszczki. Idealna na rodzinny obiad. Nie za elegancka, by moja synowa, Anna, nie przewróciła oczami, ale wystarczająco schludna. W wieku 77 lat dawno przestałam gonić za modą, ale zawsze lubiłam wyglądać porządnie. Marek powiedział, że obiad zaczyna się o 19:00. Miałam jeszcze godzinę. Rozejrzałam się po moim salonie, gdzie każdy przedmiot opowiadał historię. Zdjęcie ze ślubu z moim mężem Janem, mały Marek z wędką i pierwszą złowioną rybą, Tomek i Lena na dyplomie. Te zdjęcia były cichymi świadkami czasów, kiedy wszystko wydawało się prostsze. Mój wzrok zatrzymał się na zdjęciu Jana. Co by on teraz zrobił? Minęło 15 lat, odkąd odszedł, a ja nadal mentalnie konsultuję się z nim. Elżbieto, nie pozwól się zranić, powiedziałby. Jan zawsze wiedział, jak stawiać granice, nawet własnemu synowi. Ja, z drugiej strony, nie. Telefon zawibrował na stole. Wiadomość od Marka. Uśmiechnęłam się, sięgając po okulary, czekając na potwierdzenie dzisiejszych planów. Może pytał, czy potrzebuje pomocy w dotarciu do ich nowego domu, choć rzadko oferował taką pomoc w ostatnich latach. Mamo, przepraszam, ale nie damy rady dziś wieczorem. Anna organizuje kolację dla swoich współpracowników. Przełożymy to na inny dzień. Przeczytałam wiadomość ponownie. Coś mi się nie zgadzało. Marek dzwonił wczoraj, nalegając, żebym tam była, mówiąc o jakimś specjalnym ogłoszeniu. Spojrzałam na wiadomość ponownie, gdy mój telefon zawibrował z nowym powiadomieniem. Nie zostałaś zaproszona na obiad. Moja żona cię tam nie chce. Moja ręka zadrżała. Serce ścisnęło mi się, jakby ktoś owinął je lodowatymi palcami. To nie mógł być Marek, nie mój syn, ale to było jego imię, jego numer. Powoli osunęłam się na krzesło, wciąż ściskając telefon, jakby wypuszczenie go z rąk miało sprawić, że stracę ostatnie połączenie z rzeczywistością. Wspomnienia przemknęły mi przed oczami. Mały Marek, uczepiony mojej spódnicy w pierwszy dzień przedszkola. Nastolatek Marek, zawstydzany, proszący o rady dotyczące dziewczyn. Dorosły Marek, przedstawiający mi Annę, promieniujący szczęściem. I teraz ta wiadomość, zimna, oderwana, odpychająca. Czy to była nagła decyzja, czy po prostu pierwszy raz, kiedy zdecydowali się być uczciwi? Ile razy rozmawiali o mnie za zamkniętymi drzwiami? Ile uśmiechów było fałszywych? Ile zaproszeń było wymuszonych? Mój wzrok padł na broszurę leżącą na stole, błyszcząca reklama kompleksu apartamentów Osiedle Rzeczne Wzgórza. Ich nowy dom, 3-piętrowy dom szeregowy z widokiem na rzekę i prywatnym pomostem. Dom, na który wpłaciłam 120 000 złotych 6 miesięcy temu. Mamo, to inwestycja w przyszłość, powiedział Marek. Potem miejsce na rodzinne spotkania. Twój kąt też będzie. Mój kąt, uśmiechnęłam się gorzko. Najwyraźniej ten kąt właśnie zniknął. Przypomniałam sobie dzień, w którym Marek i ja byliśmy w banku. Menedżer patrzył na mnie z ledwo ukrywanym zaskoczeniem, gdy podpisywałam dokumenty. Jest pani pewna, pani Wróbel? To pokaźna suma. Byłam pewna. Jan zostawił mi wystarczająco dużo, żebym mogła pomóc naszemu synowi. To było właściwe. Były też inne inwestycje później. Nowy samochód dla Marka, bezpieczniejszy do podróżowania z dziećmi, prywatna szkoła dla Tomka. Chłopiec ma specjalne potrzeby edukacyjne. Remont kuchni, o którym marzyła Anna. Tak ciężko pracuje, zasługuje na komfort. Za każdym razem wyciągałam książeczkę czekową i za każdym razem czułam, że to właściwa rzecz do zrobienia. A co dostałam w zamian? Rzadkie telefony, formalne wizyty w święta, a teraz ten SMS. Powoli wstałam i podeszłam do sekretarzyka, który dostałam od mojej matki. Górna prawa szuflada, gdzie trzymałam wszystkie moje dokumenty finansowe, starannie ułożone teczki z paragonami, wyciągami bankowymi, czekami. Teczka oznaczona Marek była najgrubsza. Otworzyłam ją i zaczęłam przeglądać dokumenty. Tutaj był czek na 20 000 złotych tylko na założenie firmy, którą Marek porzucił po 6 miesiącach. Paragon za kursy doskonalenia zawodowego dla Anny, rachunek za naprawę dachu ich poprzedniego domu, ubezpieczenie samochodu Tomka.
Ile rzeczy zapłaciłam przez lata, ile razy pomogłam, wspierałam, ratowałam i za co? Aby zostać wykluczoną z progu domu, za który zapłaciłam. Telefon zawibrował ponownie. Drgnęłam, ale to była wiadomość od kogoś innego. Lena, moja wnuczka. Babciu, przyjdziesz dzisiaj? Tęsknię za tobą. Moja ręka zawisła nad klawiaturą. Lena zawsze była inna, szczera, troskliwa. Nawet gdy jej rodzice i brat zapomnieli o moim istnieniu, ona znajdowała czas, żeby wpaść, zadzwonić, zapytać, jak się mam. Powoli wpisałam. Kochanie, wygląda na to, że twoi rodzice zdecydowali, że najlepiej będzie, jeśli zostanę w domu. Wysłałam. Kilka sekund później przyszła odpowiedź. Co? Dlaczego? Tata mówił wczoraj, że absolutnie musisz być. Więc Lena nie wiedziała. Wyobraziłam ją sobie teraz, stojącą gdzieś w tym nowym domu, zdziwioną. Dom, za który zapłaciłam. Mój wzrok znowu padł na teczkę. Przez wszystkie te lata myślałam, że kupuję miłość i szacunek mojej rodziny. Ale jak się okazało, tylko wynajmowałam ich czas i uwagę, a umowa najmu najwyraźniej wygasła. Podniosłam telefon komórkowy i wybrałam numer mojego banku. Po kilku sygnałach uprzejmy kobiecy głos odezwał się: Dobry wieczór, Bank Wspólnotowy w Gołębiu. W czym mogę pomóc? Dobry wieczór, nazywam się Elżbieta Wróbel. Chciałabym skonsultować się w sprawie niektórych regularnych płatności z mojego konta. Oczywiście, pani Wróbel, będę musiała zadać kilka pytań, aby potwierdzić pani tożsamość. Gdy wymieniała pytania, a ja cierpliwie odpowiadałam, w mojej głowie zrodził się plan. Jasny, bezwzględny, sprawiedliwy. Dziękuję za potwierdzenie, pani Wróbel. W czym dokładnie mogę pani pomóc? Chciałabym anulować wszystkie automatyczne płatności i przelewy ze wszystkich moich kont. Każdy jeden. Nastąpiła krótka pauza. Wszystkie płatności, pani Wróbel? Ma ich pani sporo. Tak, wszystkie. A także muszę cofnąć pełnomocnictwo, które dałam mojemu synu, Markowi Wróblowi. Rozumiem. Słyszałam lekkie zmieszanie w jej głosie. To duża zmiana, pani Wróbel. Może powinna pani przyjść do oddziału banku, aby uzyskać bardziej szczegółowe? Przyjdę jutro rano i podpiszę niezbędne dokumenty. Przerwałam, ale potrzebuję, żeby proces rozpoczął się dzisiaj. Czy to możliwe? Kolejna pauza. Tak, możemy tymczasowo wstrzymać wszystkie płatności do pani wizyty, ale będziemy potrzebować pani podpisu do pełnego odwrócenia. O, to świetnie. Wstrzymaj wszystko natychmiast. Gdy coś pisała na komputerze, spojrzałam na zdjęcie Jana. Miałeś rację, kochanie. Nie można pozwolić ludziom wchodzić sobie na głowę, nawet jeśli to własne dzieci. Gotowe, pani Wróbel? Tymczasowe wstrzymanie aktywowane. Ma pani łącznie, przerwała, 174 regularne płatności i przelewy, z których wszystkie są zablokowane do pani wizyty w oddziale. 174. Nie miałam pojęcia, że jest ich tak wiele. 174 sposoby, w jakie wspierałam mojego syna i jego rodzinę. Dziękuję. Będę tam jutro, gdy tylko otworzą. Odłożyłam telefon i poczułam dziwne poczucie ulgi. Jakby ciężki plecak, który nosiłam przez lata, nagle został zdjęty z moich ramion. Telefon zawibrował ponownie. Marek. Lena musiała mu coś powiedzieć. Nie zadałam sobie trudu, żeby odebrać. Zamiast tego napisałam krótką wiadomość. To zapłaczcie za siebie. Hej, darmo zjady. Mój palec zawisł nad przyciskiem wyślij. Czy byłam gotowa, by przewrócić stronę? Zniszczyć kruchą konstrukcję, którą tak długo wspierałam moimi pieniędzmi i cierpliwością? Ale czy to nie oni pierwsi ją zniszczyli, odmawiając mi nawet podstawowego szacunku? Czy nie zdecydowali, że nie jestem już potrzebna, nawet w domu, za który zapłaciłam? Nacisnęłam wyślij, a następnie wyłączyłam telefon. W ciszy mojego salonu nagle poczułam dziwny spokój. Po raz pierwszy od lat zrobiłam coś nie dla syna czy jego rodziny, ale dla siebie. I to było wyzwalające. Podeszłam do szafy i wyciągnęłam stary album ze zdjęciami. Przeglądając strony mojego życia, ślub z Janem, narodziny Marka, rodzinne wakacje, uświadomiłam sobie, że gdzieś po drodze zgubiłam siebie. Rozpłynęłam się w potrzebach innych, zapominając o własnych pragnieniach i godności. Jan zawsze mówił: Elżbieto, nie pozwól nikomu się wykorzystywać. Nawet na łożu śmierci kazał mi obiecać, że będę dbać o siebie tak, jak dbałam o innych. Nie dotrzymałam tej obietnicy, aż do dziś.
Zamknęłam album i odłożyłam go na półkę. Następnie zdjęłam sukienkę, którą przygotowałam na obiad i przebrałam się w domowy strój. Zrobiłam herbatę i wyciągnęłam książkę, którą od dawna chciałam przeczytać, ale ciągle odkładałam z powodu niekończących się próśb i obowiązków wobec mojej rodziny. Jutro będzie nowy dzień. Dzień, w którym rozpocznę nowy rozdział mojego życia bez finansowych kajdan, które wiążą mnie z ludźmi, którzy nie cenią mojej pomocy ani mnie samej. 174 rachunki, 174 powody, by iść dalej. Wzięłam łyk herbaty i otworzyłam książkę, którą od dawna chciałam przeczytać, ale ciągle odkładałam z powodu niekończących się próśb i obowiązków wobec mojej rodziny. Jutro będzie nowy dzień. Dzień, w którym rozpocznę nowy rozdział mojego życia bez finansowych kajdan, które wiążą mnie z ludźmi, którzy nie cenią mojej pomocy ani mnie samej. 174 rachunki, 174 powody, by iść dalej. Wzięłam łyk herbaty i otworzyłam książkę, delektując się ciszą i wolnością wyboru. Mój telefon pozostał wyłączony, a moje serce po raz pierwszy od dawna biło równo i spokojnie. Bank wspólnotowy w Gołębiu otwierał się o 9 rano, ale ja dotarłam tam 20 minut przed otwarciem. Noc była zaskakująco spokojna. Po raz pierwszy od dawna spałam bez tabletek nasennych. Determinacja dodawała mi sił. Kiedy bank otworzył, byłam pierwszym klientem. Młoda kobieta za ladą uśmiechnęła się do mnie serdecznie. Dzień dobry, w czym mogę pomóc? Muszę zobaczyć panią Lindę Nowak, odpowiedziałam. Linda pracowała w banku od prawie 30 lat i to do niej zawsze chodziliśmy z Janem. Kilka minut później siedziałam w biurze Lindy. Nie zmieniła się wiele przez lata. Te same schludne, siwe włosy, te same uważne oczy za cienkimi oprawkami okularów. Elżbieto, miło cię widzieć. Uścisnęła moją dłoń. Zostałam poinformowana o wczorajszym telefonie. Wszystkie 174 płatności zostały wstrzymane, zgodnie z pani prośbą. Coś nie tak? Spojrzałam jej prosto w oczy. Chcę je wszystkie anulować na zawsze i odciąć Markowi dostęp do moich kont. Linda zdjęła okulary i przetarła je chusteczką. Gest, który zauważałam, gdy myślała o czymś ważnym. Elżbieto, znamy się od lat. Jesteś pewna? To dość radykalna decyzja. Jestem absolutnie pewna. Skinęła głową i zaczęła coś pisać na komputerze. Dobrze, przygotuję wszystkie niezbędne dokumenty. To zajmie trochę czasu. Ma pani naprawdę dużo automatycznych płatności. Gdy system generował dokumenty, Linda wyciągnęła grubą teczkę. Oto wydruki wszystkich pani regularnych transakcji za ostatni rok. Może pani się przydać, żeby niczego nie przegapić. Otworzyłam teczkę, strony i strony wyciągów. Każda linijka to pieniądze wychodzące z mojej kieszeni i trafiające do kieszeni mojej rodziny. Pierwszy rachunek to miesięczna rata kredytu hipotecznego za nowy dom Marka i Anny, 3800 zł. Przypomniałam sobie dzień, w którym Marek zabrał mnie, żeby zobaczyć ten dom. Mamo, to idealne miejsce dla naszej rodziny, a dla ciebie jest pokój gościnny z prywatną łazienką na pierwszym piętrze. Nie będziesz musiała wchodzić po schodach. Pokój gościnny, w którym nigdy nie spałam, do którego nie pozwolą mi wejść. Następny rachunek to ubezpieczenie samochodu Anny. Luksusowy SUV, który jak powiedziała był niezbędny do pracy z klientami wysokiego szczebla. 850 zł kwartalnie. Przewracałam dalej. Opłata za członkowstwo w klubie wiejskim, gdzie Anna nawiązywała kontakty biznesowe. Rachunki za prywatną klinikę dentystyczną, bo Tomek ma specjalny zgryz i potrzebuje specjalisty. Czesne leny na studia, jedyne pieniądze, których nie żałowałam. Każdy paragon przywoływał wspomnienia, prośby, czasem nawet łez. Mamo, teraz jesteśmy tak spięci finansowo. Babciu, to najnowszy model, bez niego będę białą wroną. Elżbieto, nie chcesz, żeby twój wnuk cierpiał na kompleksy, prawda? Paragon za paragonem, strona za stroną, rysując mapę mojej naiwności. I oto dokumenty do anulowania wszystkich płatności. Głos Lindy przywrócił mnie do rzeczywistości. I formularz odwołania pełnomocnictwa. Proszę przeczytać dokładnie i podpisać, jeśli się pani zgadza. Wzięłam długopis i podpisałam bez wahania. Elżbieto, Linda ściszyła głos. Jeśli potrzebujesz jakiejkolwiek pomocy, jakiejkolwiek rady, wszystko w porządku, Lindo. Uśmiechnęłam się.
się. Po raz pierwszy od dawna wszystko było naprawdę w porządku. Wychodząc z banku poczułam się lżejsza, jakbym zrzuciła niewidzialnego ciężar, który ciągnął mnie w dół przez lata. Mój następny przystanek to biuro mojego prawnika, Franciszka Nowaka. Franciszek pracował z naszą rodziną, odkąd Jan żył. Jego siła broda urosła, a okulary stały się grubsze, ale sprytny błysk w jego oczach pozostał ten sam. Pani Wróbel, co za miła niespodzianka, wskazał na moje krzesło. W czym mogę pomóc? Chcę zmienić mój testament, powiedziałam spokojnie i pewnie, i założyć dożywotny fundusz powierniczy, aby chronić moje aktywa. Franciszek uniósł brew. Czy mogę zapytać, co skłoniło panią do tej decyzji? Zmieniły się okoliczności rodzinne. Nie chciałam wchodzić w szczegóły. Muszę wiedzieć, jak mogę legalnie i bezpiecznie zarządzać moimi finansami bez ingerencji mojego syna lub jego rodziny. Skinął głową, nie zadając więcej pytań. Jest kilka opcji, omówmy każdą z nich. Spędziliśmy następną godzinę rozmawiając o nieodwołalnych funduszach powierniczych, pełnomocnictwach finansowych i warunkowych zapisach w testamencie. Franciszek robił notatki i wyjaśniał zawiłości prawne. Czułam się dziwnie wolna, podejmując te decyzje. Kiedy skończyliśmy, mój telefon miał 15 nieodebranych połączeń od Marka, 7 od Anny i 3 od Tomka, ani jednego od Leny. Czy mam przygotować dokumenty do końca tygodnia? Zapytał Franciszek, odprowadzając mnie do drzwi. Im szybciej, tym lepiej, odpowiedziałam. I Franciszku, dziękuję. Skinął głową ze zrozumieniem. Wiesz, Elżbieto, Jan zawsze mówił, że jesteś silniejsza niż wyglądasz. Cieszę się, że miał rację. Wyszłam z biura z lekkim uśmiechem. Jan zawsze mnie przejrzał. W drodze do domu zatrzymałam się w supermarkecie. Po raz pierwszy od dawna kupiłam artykuły spożywcze tylko dla siebie, nie myśląc o preferencjach Marka czy ulubionych przekąskach Tomka. To było dziwne, ale przyjemne uczucie – myśleć tylko o własnych pragnieniach. W domu czekała na mnie niespodzianka. Lena siedziała na ganku, obejmując kolana. Podskoczyła, gdy zobaczyła mój samochód. Babciu! Podbiegła do mnie, pomagając mi z torbami. Dzwoniłam cały dzień, dlaczego nie odbierałaś? Przyjrzałam się mojej wnuczce. Lena tak bardzo przypominała mnie, gdy byłam młoda. Te same brązowe włosy, te same uparte zmarszczki między brwiami, gdy się martwiła. Miałam pracowity dzień, kochanie. Otworzyłam drzwi. Wejdź i powiedz mi, co się stało. Weszliśmy do kuchni. Lena usiadła przy stole, nerwowo stukając palcami w blat, podczas gdy ja układałam zakupy. Babciu, co się dzieje? Tata panikuje. Mówi, że zablokowałaś wszystkie płatności i nie odbierasz telefonu. Spokojnie wyjęłam czajnik. To prawda, zdecydowałam się odciąć waszej rodzinie wsparcie finansowe. Ale dlaczego? Słyszałam prawdziwe zdziwienie w jej głosie. Coś się stało? Nalałam wody do czajnika i postawiłam go na kuchence, zanim odpowiedziałam. Twój ojciec odwołał moje zaproszenie na wczorajszą kolację rodzinną. Powiedział, że twoja matka nie chciała mnie tam. Lena zbladła. Co? Nie ma mowy. Tata mówił cały tydzień, jak ważne jest, żebyś przyszła. Mam wiadomość. Wyjęłam telefon i pokazałam jej. Lena zakryła usta ręką, czytając. O mój Boże, nie wiedziałam, przysięgam. Jej oczy wypełniły się łzami. To okropne, babciu, nie rozumiem, jak on mógł. Postawiłam przed nią filiżankę herbaty. To była ostatnia kropla, Leno. Przez lata płaciłam za wszystko. Od waszego domu po lekcję tenisa Tomka. I przez cały ten czas czułam się wykorzystywana. Wczoraj dostałam potwierdzenie. Lena milczała, wpatrując się w swoją filiżankę. Potem podniosła wzrok na mnie. Wiesz, zawsze widziałam, jak oni, wykorzystywali twoją dobroć, zwłaszcza mama. Próbowałam rozmawiać z tatą, ale on zawsze jej bronił. Skinęłam głową. Gdzieś głęboko zawsze wiedziałam, że Lena rozumiała więcej niż pokazywała. Co się teraz stanie? Zapytała cicho. To znaczy, mają dużo płatności, kredytów? Będą musieli radzić sobie sami. Wzruszyłam ramionami. Są dorośli, mają dobre prace. Marek jest inspektorem budowlanym. Twoja matka jest odnoszący sukcesy agent nieruchomości. Poradzą sobie. Telefon na biurku zadzwonił ponownie. Marek, wyciszyłam go. Nie odbierzesz? Zapytała Lena. Nie dziś. Potrząsnęłam głową. Potrzebowałam czasu, żeby zebrać myśli, a on potrzebował czasu, żeby zdać sobie sprawę z konsekwencji tego, co powiedział. Lena spojrzała na mnie zamyślona. Wiesz, babciu, nigdy nie widziałam cię tak zdeterminowanej.
Uśmiechnęłam się słabo. Ja też dawno siebie takiej nie widziałam. Skończyłyśmy herbatę w przytulnej ciszy. Gdy Lena miała już wyjść, przytuliła mnie mocniej niż zwykle. Wszystko w porządku? Na pewno nie chcesz, żebym została? Jestem w doskonałym porządku, kochanie. Pogłaskałam ją po policzku. Idź i nie martw się o mnie. Skinęła głową, ale zatrzymała się w drzwiach. Nie staję po żadnej stronie w tym konflikcie, babciu. Rozumiesz to, prawda? Oczywiście, że rozumiem. Uśmiechnęłam się. To jest między mną a twoimi rodzicami. Nie ma nic wspólnego z tobą. Po wyjściu Leny w domu znów panowała cisza. Sprawdziłam pocztę. Było zawiadomienie o nieudanej transakcji na karcie kredytowej Tomka. Tak szybko? Najwyraźniej mój wnuk wykorzystywał swój limit kredytowy. Odłożyłam list i usiadłam w fotelu przy oknie. Mój telefon ciągle wibrował od przychodzących wiadomości i połączeń, ale nie zwracałam na to uwagi. Zamiast tego wyciągnęłam stary album ze zdjęciami i otworzyłam go na losowej stronie. Zdjęcie sprzed 20 lat, ja i Jan, młody Marek i Anna i mali Tomek i Lena na pikniku. Wszyscy się uśmiechają. Kiedy wszystko się zmieniło? Kiedy wsparcie stało się obowiązkiem? Kiedy miłość zmieniła się w oczekiwanie pomocy finansowej? Zamknęłam album i podszedłam do lustra w przedpokoju. Kobieta, która patrzyła na mnie stamtąd, wyglądała na zmęczoną. Ale w jej oczach było coś nowego, determinacja, której nie widziałam od lat. Czas przypomnieć sobie, kim jesteś, Elżbieto Wróbel, powiedziałam do mojego odbicia. Dzwonek do drzwi przerwał moje myśli. Serce mi podskoczyło. Czy to Marek? Podszedłam do drzwi i spojrzałam przez wizjer. Lorina Kowalska, moja stara przyjaciółka, stała na progu z koszykiem w rękach. Elżbieto, uściskała mnie, gdy tylko otworzyłam drzwi. Dzwoniłam, ale nie odbierałaś. Pomyślałam, że wpadnę, upewnić się, że wszystko w porządku. Wejdź, Lorino, wpuściłam ją. Przepraszam, wyłączyłam telefon. Po prostu małe rodzinne zamieszanie. Lorina postawiła koszyk na stole, domowe ciasteczka i słoik dżemu. Problemy rodzinne? Spojrzała na mnie uważnie. Znowu Anna? Lorina nigdy nie ukrywała swojej opinii o mojej synowej. Drapieżnik nazywała ją. Marek, tym razem krótko opowiedziałam o wczorajszej wiadomości i mojej decyzji. Lorina słuchała nie przerywając. Kiedy skończyłam, wzięła moją rękę. Nareszcie! Wykrzyknęła, tak bardzo ulżyło jej, że nie mogłam powstrzymać uśmiechu. Przepraszam, Elżbieto, ale patrzyłam, jak cię wykorzystują przez lata. Ile razy chciałam powiedzieć dość, ale to nie była moja sprawa. Wiem, westchnęłam. Cały czas miałaś rację, po prostu nie chciałam widzieć. Więc co teraz? Zapytała Lorina, nalewając nam herbatę. Marek musi panikować. Niech panikuje, wzruszyłam ramionami. Potrzebuję czasu, żeby uporządkować moje uczucia, a oni, żeby zdać sobie sprawę, co stracili. Rozmawiałyśmy z Loriną przez cały wieczór. Po raz pierwszy od dawna nie czułam się jak matka czy babcia, ale po prostu jak kobieta rozmawiająca z przyjaciółką. To było wyzwalające. Kiedy Lorina wyszła, robiło się ciemno. Postanowiłam w końcu sprawdzić telefon. 37 nieodebranych połączeń, 23 wiadomości. Zaczęłam je przeglądać, marszcząc nos na ton, który stawał się coraz bardziej zdesperowany i wymagający. Mamo, co się dzieje? Dlaczego rata kredytu hipotecznego nie przechodzi? Elżbieto, to Anna, musimy porozmawiać, to pilne. Babciu, moja karta została zablokowana, jestem w mieście bez pieniędzy. Ostatni SMS od Marka przyszedł zaledwie 10 minut temu. Mamo, jadę do ciebie, musimy porozmawiać. Poczułam, jak moje mięśnie się napinają. Czy byłam gotowa na tę rozmowę? Ale najwyraźniej nie było wyboru. Wyłączyłam światło w salonie i poszłam do kuchni. Włączyłam czajnik. Wyjęłam moją najlepszą filiżankę, tę, z której piłam tylko na specjalne okazje. Dziś była specjalna okazja. Dzień, w którym Elżbieta Wróbel w końcu powiedziała nie. Usłyszałam dźwięk podjeżdżającego samochodu i wyjrzałam przez okno. Marek sam, bez Anny. To było niezwykłe. Zazwyczaj to ona kontrolowała wszystkie ważne rozmowy. Dzwonek do drzwi zadzwonił jak sygnał do rozpoczęcia walki. Wzięłam głęboki oddech, wyprostowałam ramiona i poszłam otworzyć drzwi. Zymnym, opanowanym, lecz stanowczym tonem. Jego zazwyczaj schłudna koszula była pomięta, a w jego oczach mieszały się irytacja i panika. Milcząco odsunęłam się, żeby go wpuścić. Mamo, co się dzieje? Nie tracił czasu na powitania.
Wszystkie płatności zostały odrzucone. Bank mówi, że odwołałaś wszystkie autoryzacje. Nie możemy zapłacić kredytu hipotecznego. Poszłam do kuchni, gdzie czajnik już wrzał. Chcesz herbaty? Zapytałam spokojnie, wyciągając drugą filiżankę. Jaka herbata? Marek potrząsnął rękami w rozpaczy. Czy zdajesz sobie sprawę, co się dzieje? Bank dzwonił w sprawie spóźnionej płatności. Anna jest histeryczna. Nalałam wrzącej wody do dzbanka i zwróciłam się do syna. Rozumiem. Anulowałam wszystkie zobowiązania finansowe wobec twojej rodziny. Wszystkie 174 płatności. Nie mam zamiaru ich wznawiać. Marek zamarł, jakby nie mógł uwierzyć w to, co słyszy. Co? Dlaczego? Opadł na krzesło, wpatrując się we mnie. Czy to jakiś żart? Nie zostałaś zaproszona na obiad. Moja żona cię tam nie chce. Zacytowałam jego wiadomość, obserwując, jak zmienia się jego wyraz twarzy. To była wiadomość od ciebie, Marku, nie żart. I moja odpowiedź też nie była żartem. Zbladł i opuścił głowę. To nie to, co myślisz, zaczął, ale przerwałam mu. Co mam myśleć, że mój własny syn wyrzucił mnie z drzwi domu, za który zapłaciłam? Że moja synowa nie chce mnie przy ich stole, mimo że finansuje ich styl życia? Postawiłam przed nim filiżankę herbaty, ale nawet na nią nie spojrzał. Mamo, to było głupie, przyznaję, nie powinnonem był tego pisać. Anna była zdenerwowana. A ja? A ty zdecydowałaś się ją uszczęśliwić, obrażając swoją matkę. Dokończyłam za niego. To bardzo słodkie, Marku. Mamo, proszę, powiedział błagalnym tonem. Nie damy rady bez twojej pomocy. Mamy kredyt hipoteczny, pożyczki. Tomek musi płacić za studia. Wzięłam łyk herbaty, czując w sobie gniew, którego nie wypuściłam od lat. Nie myślałeś o tym, kiedy odmawiałeś mi nawet podstawowego szacunku? Kiedy Anna krytykowała moje ubrania? Kiedy Tomek opuszczał moje urodziny? Kiedy nie zadzwoniłeś do mnie w rocznicę śmierci twojego ojca? Marek wyglądał na zawstydzony, ale widziałam błysk irytacji w jego oczach. Zawsze był złym aktorem. Mamo, doceniamy wszystko, co dla nas robisz. Doceniamy. Po prostu czasem... Zawahał się, szukając słów. Czasem są nieporozumienia. Wszyscy cię kochamy, nawet Anna, choć nie zawsze to okazuje. Spojrzałam na mojego syna, dorosłego mężczyznę, ojca 2 dzieci, który teraz wyglądał jak mały chłopiec złapany na kradzieży ciastek. Mareku, nie wierzę ci, powiedziałam cicho. Nie wierzę, że mnie kochasz. Kochasz moje pieniądze, moją pomoc, moją gotowość do rozwiązywania twoich problemów, ale nie kochasz mnie. To nieprawda, zerwał się z krzesła. Jak możesz tak mówić? Bo to prawda. Pozostałam siedząca, zachowując spokój. Kiedy ostatnio zapytałeś mnie, jak się czuję? Zapytałeś o moje życie? Zaprosiłeś mnie bez powodu? Nie wtedy, gdy potrzebowałeś pieniędzy czy pomocy z dziećmi. Marek otworzył usta, ale nic nie mógł znaleźć do powiedzenia. Kontynuowałam. Twój ojciec zawsze mówił, że miłości nie da się kupić. Nie słuchałam. Myślałam, że jeśli będę wystarczająco hojna, wystarczająco pomocna, docenisz mnie. Myliłam się. Mamo, Marek podszedł do mnie. Rozumiem, że jesteś zdenerwowana. Dlaczego nie pozwolisz Annie i mi przyjść w ten weekend, porozmawiać na spokojnie? Nie. Potrząsnęłam głową. Nie muszę. Moja decyzja jest ostateczna. Ale jak zapłacimy za dom? Słyszałam panikę w jego głosie. Samochody, czesne Tomeka. Masz dobrą pracę, Marku. Anna też. Jesteście dorośli. Poradzicie sobie. Zacisnął pięści, a ja widziałam, jak irytacja na jego twarzy zmienia się w gniew. Nie możesz nam tego zrobić. Jego głos się podniósł. Po wszystkim, co my. Po wszystkim, co wy. Co? Ja też wstałam. Co ty dla mnie zrobiłeś, Marku? Wymień jedną rzecz, którą zrobiłeś dla mnie bezinteresownie, nie oczekując niczego w zamian. Znowu milczał, a ja widziałam, jak gorączkowo przegląda wydarzenia ostatnich kilku lat, próbując znaleźć przykład. Jego milczenie było bardziej wymowne niż jakiekolwiek słowa. Widzisz, westchnęłam, nie możesz nawet wymyślić jednego przykładu. To niesprawiedliwe, cofnął się, zawstydzasz mnie. Niezręczne, uśmiechnęłam się. Jakiego zawstydzenia naraziłeś mnie, odmawiając mi domu i rodzinnego obiadu? Marek przeczesał ręką włosy, gest, który pamiętałam z jego nastoletnich lat, kiedy był zdenerwowany.
To był błąd, mamo. Już przeprosiłem. Co chcesz, żebym zrobił? Żebym klęknął? Chcę, żebyś wyszedł, odpowiedziałam. Potrzebuję czasu, żeby przemyśleć. Kiedy będę gotowa rozmawiać, dam ci znać. Ale mamo, idź, Marku. Mój głos był cichy, ale stanowczy. Proszę. Wpatrywał się we mnie przez kilka sekund, jakby nie mógł uwierzyć, że naprawdę wyrzucam go z domu. Potem milcząco odwrócił się i wyszedł z kuchni. Usłyszałam trzaśnięcie drzwi wejściowych, a potem ryk silnika jego samochodu oddalającego się od domu. Dopiero gdy dźwięk całkowicie ucichł, pozwoliłam sobie usiąść i odetchnąć. Ręce mi się trzęsły. Konfrontacja z synem była trudniejsza, niż się spodziewałam. Część mnie, ta stara, znajoma część mnie, chciała pobiec za nim, żeby powiedzieć mu, że oddam wszystko, byleby tylko nie był zły. Ale nie zrobiłam tego. Zamiast tego dopiłam wystudzoną herbatę i zaczęłam zmywać naczynia. Musiałam zająć ręce, żeby uspokoić umysł. Telefon zadzwonił. Anna. Odłączyłam połączenie. Minutę później przyszła wiadomość. Elżbieto, musimy porozmawiać. Marek opowiedział mi o waszej rozmowie. Myślę, że doszło do strasznego nieporozumienia. Porozmawiajmy jak dorośli. Uśmiechnęłam się. Jak dorośli. Anna zawsze kochała to wyrażenie, zwłaszcza gdy chciała pokazać swoją wyższość. Nie odpowiedziałam. Zaciętym, pełnym determinacji tonem rozpoczął się od wizyty Franciszka Nowaka, mojego prawnika. Przyniósł papiery do podpisania Nowego Testamentu i aktu powierniczego. Już wszystko gotowe, Elżbieto. Rozłożył papiery na stole. Jak rozmawialiśmy, większość majątku trafia do nieodwołalnego funduszu powierniczego, a pani jest jedynym beneficjentem za życia. Po pani śmierci aktywa są dystrybuowane zgodnie z pani instrukcjami. 40% dla Leny, 10% na cele charytatywne wspierające biblioteki, a reszta według pani uznania. Przejrzałam dokumenty dokładnie. Marek i Tomek otrzymali minimalne udziały wymagane przez prawo. Anna nie otrzymała nic. Zgadza się. Skinęłam głową i podpisałam każdą stronę. Franciszek obserwował mnie z lekkim uśmiechem. Wiesz, Elżbieto, w ciągu 30 lat praktyki rzadko widziałam tak drastyczne zmiany w testamentach. Zazwyczaj ludzie wahają się, wątpią. Wahałam się już wystarczająco długo, Franciszku. Podpisałam ostatni dokument. Przez lata. Skinął głową i zebrał papiery. Złożę je dziś. Kopię wyślę pani w ciągu tygodnia. I Elżbieto przerwał. Jeśli będzie pani potrzebowała pomocy prawnej w związku z ewentualnymi konfliktami z rodziną, jestem zawsze do pani dyspozycji. Po wyjściu Franciszka postanowiłam pójść na spacer. Był piękny, słoneczny dzień, a świeże powietrze pomogło mi oczyścić umysł. Skierowałam się w stronę parku, gdzie często chodziliśmy z Janem w weekendy. Usiadłam na ławce i obserwowałam bawiące się dzieci i ich rodziców. Młoda kobieta z małym chłopcem przykuła moją uwagę. Cierpliwie pomagała mu budować zamek z piasku, śmiejąc się z nim, gdy konstrukcja się zawalała. Pamiętam, jak robiłam to samo z Markiem lata temu. Gdzie i kiedy straciliśmy tę prostą radość bycia razem? Moje myśli przerwał dzwoniący telefon. Numer Tomka. Zawahałam się, ale postanowiłam odebrać. Babciu? Jego głos brzmiał napięto. Czy to prawda? Anulowałaś wszystkie płatności? Cześć, Tomku. Starałam się mówić spokojnie. Tak, to prawda. Ale dlaczego? Brzmiał na prawdziwie zdziwionego. Co się stało? Twój ojciec nie wyjaśnił. Powiedział coś o nieporozumieniu, że obraziłaś się na jakąś wiadomość. Tomek szybko powiedział. Babciu, moja karta kredytowa została zablokowana. Nie mogę zapłacić czynszu. Westchnęłam. Tomek zawsze był bezpośredni, prosto do sedna problemu. Jak to wpływało na niego osobiście? Tomku, masz 23 lata, pracujesz w firmie ubezpieczeniowej. Dlaczego nadal jesteś zależny od moich pieniędzy? Tak, zawahał się. Zawsze byłaś dla mnie. Jestem przyzwyczajony. Właśnie, przerwałam mu. Wszyscy jesteście do tego przyzwyczajeni. Przyjmowaliście moją pomoc za pewnik. Nigdy nie zastanawialiście się, jak się czułam, gdy twój ojciec napisał, żeby mi powiedzieć, że jestem niepożądana w domu, za który płaciłam. Na drugim końcu linii zapadła cisza. Czy tata naprawdę to napisał? Zapytał w końcu Tomek, a ja słyszałam nutę niedowierzania w jego głosie.
Tak, napisał. Nie złagodziłam ciosu. I to była ostatnia kropla, Tomku. Przez lata wspierałam twoją rodzinę. Płaciłam za wasz dom, samochody, edukację, nawet klub tenisowy. A co dostałam w zamian? Brak szacunku, zaniedbanie i formalne wizyty w święta. Babciu, zająknął się ponownie. Nie wiedziałem, że tak się czuję. Bo nikt z was nigdy nie zapytał. Powiedziałam bez gniewu, po prostu stwierdzając fakt. Brałeś i brałeś, nie myśląc o tym, jak się czuję. Znowu cisza, potem ciche pytanie. Więc co teraz? Teraz musisz radzić sobie sam, powiedziałam spokojnie, jak wszyscy dorośli. Ale babciu, muszę iść, Tomku, przerwałam mu. Pomyśl o tym, co powiedziałam i jak wszyscy mnie traktowaliście przez lata. Zakończyłam rozmowę i po prostu siedziałam przez chwilę, obserwując park. Rozmowa z Tomkiem pozostawiła dziwne uczucie, mieszankę smutku i ulgi. Smutek z powodu uświadomienia się, jak płytka była nasza relacja. Ulga, że w końcu powiedziałam prawdę. Spędziłam wieczór czytając książkę, którą odkładałam od jakiegoś czasu. Zanim poszłam spać, sprawdziłam telefon. Jeszcze kilka nieodebranych połączeń od Marka i Anny. Wiadomość od Leny. Babciu, u nas w domu jest chaos, moi rodzice się kłócą, Tomek panikuje z powodu pieniędzy. Wszystko w porządku. Mogę jutro przyjść? Odpowiedziałam, tak, kochanie, chętnie cię zobaczę. Jestem w doskonałym porządku. Poranek przyniósł niespodziankę. Anna stała na progu, nienagadnie ubrana, z perfekcyjną fryzurą i dziwnym uśmiechem. W rękach trzymała pudełko ciast z drogiej cukierni. Elżbieto, dzień dobry. Podała mi pudełko. Czy mogę wejść? Musimy porozmawiać. Wpuściłam ją milcząco, zastanawiając się, jaką strategię wybrała. Anna weszła do salonu, rzucając mi swoje zwykłe, oceniające spojrzenie, które zawsze sprawiało, że moje ręce robiły się zimne. Elżbieto usiadła na brzegu kanapy z rękami złożonymi na kolanach. Myślę, że doszło do strasznego nieporozumienia. Naprawdę? Usiadłam naprzeciwko niej, nie oferując jej herbaty ani kawy. Marek nie powinien był wysyłać tej wiadomości. Potrząsnęła głową z wyrazem prawdziwego żalu na twarzy. To była emocjonalna reakcja. Byliśmy zestresowani pracą, planowaniem obiadu. Anno, przerwałam jej, nie traćmy czasu. Nie jesteś tu, żeby przepraszać. Jesteś tu po pieniądze. Jej uśmiech na chwilę zadrżał, ale szybko wrócił. Elżbieto, to niesprawiedliwe. Naprawdę przepraszam za to, co się stało. Wszyscy doceniamy twoją pomoc i wsparcie. Jesteś ważną częścią naszej rodziny. Tak ważną, że nie chciałaś mnie przy swoim stole? Zapytałam spokojnie, bez gniewu. Anna westchnęła, jakby wyjaśniała coś nierozumnemu dziecku. Tamta noc była wyjątkowa. Mieliśmy ważnych gości, potencjalnych klientów. Chciałam, żeby wszystko poszło idealnie. A ja bym to zrujnowała? Uniosłam brew. Czym dokładnie? Moimi staroświeckimi ubraniami? Niestosownymi komentarzami? Nie o to mi chodziło, zacisnęła usta. Elżbieto, bądźmy szczere. Ty i ja zawsze miałyśmy skomplikowane relacje, ale to nie powód, żeby niszczyć całą rodzinę. Marek jest zdesperowany. Tomek nie może płacić rachunków. Grozi nam utrata domu. Domu, za który zapłaciłam, przypomniałam mu. Wspólnego, za który też sporo zapłaciliśmy, poprawiła mnie. Włożyliśmy też dużo pieniędzy. Spojrzałam na tę kobietę, piękną, pewną siebie, przyzwyczajoną do dostawania tego, czego chciała. Była częścią mojej rodziny przez 25 lat, ale nigdy nie czułam z nią prawdziwej więzi. Anno, pochyliłam się. Nie będę już finansować twojego życia. Ani domu, ani samochodów, ani edukacji Tomka. Niczego. To moja ostateczna decyzja. Jej twarz zmieniła się. Maska życzliwości opadła, odsłaniając zimną kalkulację, którą zawsze wyczuwałam pod jej uśmiechami. Nie możesz nam tego zrobić. Jej głos stwardniał. Po wszystkim, co dla ciebie zrobiliśmy. Co dokładnie zrobiliście dla mnie, Anno? Zająknęła się, wyraźnie nieprzygotowana na takie pytanie. Włączyliśmy cię do naszej rodziny, pozwoliliśmy ci być częścią życia twoich wnuków, opiekowaliśmy się tobą, zajmowaliśmy się... Nie mogłam powstrzymać gorzkiego śmiechu. Kiedy ostatnio zapytałaś mnie, jak się czuję? Kiedy zadzwoniłaś tylko po to, żeby porozmawiać, a nie prosić o pieniądze?
Anna wstała, jej twarz blada z gniechu. Będziesz tego żałować, Elżbieto. Jesteśmy jedyną rodziną, jaką masz. Kto się tobą zajmie, gdy będziesz za stara, by żyć sama? Zajmę się sobą. Ja też wstałam, tak jak przez całe życie, zanim zaczęłam wydawać całą moją energię i pieniądze na twoją rodzinę. Ruszyła do drzwi, ale zatrzymała się na progu. To nie koniec, Elżbieto. Marek tego nie zostawi. Jesteś jego matką. Ma prawa. Prawa do czego, Anno? Do moich pieniędzy? Potrząsnęłam głową. Idź i nie wracaj, dopóki nie nauczysz się podstawowego szacunku. Po wyjściu Anny poczułam się dziwnie pusta. Jakby ostatnia scena długiej sztuki została odegrana. Kurtyna opadła, a aktorzy się rozeszli. Podszedłam do okna. Dzień był jasny, słoneczny. Życie toczyło się dalej. Sąsiedzi pracowali w ogrodzie, dzieci jeździły na rowerach. Listonosz dostarczał listy. Mój wzrok padł na kuchenny stół, gdzie leżał stos nieopłaconych rachunków. Wcześniej natychmiast bym się nimi zajęła, bojąc się przegapić termin i zawieść rodzinę. Teraz mogłam je zapłacić, kiedy tylko chciałam. Mogłam iść do sklepu i kupić sobie nową sukienkę, nie martwiąc się, czy mam wystarczająco pieniędzy, żeby zapłacić za klub tenisowy Tomka. Mogłam wziąć te lekcje sztuki, o których marzyłam od wieków. Po raz pierwszy od lat byłam naprawdę wolna. Wolna od obowiązków, wolna od poczucia winy, wolna od ciągłego potrzeby poświęcania własnych pragnień dla dobra innych. Podniosłam telefon komórkowy i wybrałam numer Loriny. Pamiętasz, mówiłaś o wyjeździe w góry w przyszłym miesiącu? Zapytałam, gdy odebrała. Chciałabym dołączyć, jeśli zaproszenie jest nadal aktualne. Elżbieto, słyszałam radosne zaskoczenie w jej głosie. Oczywiście, będziemy zachwycone, ale myślałam, że nie będziesz mogła z powodu... Teraz mogę, uśmiechnęłam się. Nie mam już żadnych zobowiązań, które by mnie powstrzymywały. Po rozmowie z Loriną wyciągnęłam stary notes i zaczęłam sporządzać listę. Listę rzeczy do zrobienia, miejsc do odwiedzenia, rzeczy, o których marzyłam, ale zawsze odkładałam na później, bo były ważniejsze rzeczy. Potrzeby Marka, zachcianki Anny, kaprysy Tomka. Teraz był mój czas, czas Elżbiety Wróbel i zamierzałam go wykorzystać najlepiej jak potrafię. Telefon zadzwonił ponownie. Marek. Zdecydowanie odrzuciłam połączenie. Miałam dziś ważniejsze rzeczy do zrobienia. Minęły zaskakująco spokojne 2 tygodnie. Spodziewałam się, że Marek i Anna będą próbować zmienić moje zdanie, ale po wizycie mojej synowej zapanowała dziwna cisza. Nigdy więcej nie zadzwonili, nigdy nie wpadli bez zapowiedzi. Tylko Lena wpadła kilka razy, ale ona i ja milcząco zgodziłyśmy się nie rozmawiać o rodzinnej dramie. Wtorkowy poranek powitał mnie jasnym słońcem. Spokojnie popijałam kawę na werandzie, przeglądając katalog firmy turystycznej. Wycieczka w góry z Loriną była zaplanowana na następny miesiąc, ale dlaczego nie zaplanować czegoś innego? Europę widziałam tylko na zdjęciach i w filmach. Jan zawsze chciał mi pokazać Włochy, dom jego przodków. Odkładaliśmy tę podróż na emeryturę, ale kiedy nadeszła, jego zdrowie nie pozwalało już na podróżowanie. Przewracałam strony zdjęć Rzymu, Florencji, Wenecji, wyobrażając sobie siebie tam z aparatem, w wygodnych butach, nie musząc spieszyć się do domu, by pomóc z wnukami lub rozwiązać kolejny problem finansowy Marka. Dzwonek do drzwi przerwał moje rozmyślania. Lorina stała na progu z dużym wiklinowym koszem. Dzień dobry, podróżniczko, uśmiechnęła się wchodząc do domu. Przyniosłam croissanty z nowej francuskiej piekarni i świeże plotki. Zaśmiałam się, prowadząc ją do domu. Co może być lepszego na wtorek? Usiadłyśmy na werandzie. Lorina nalała kawę, którą przyniosła w termosie i wyjęła croissanty, które były jeszcze ciepłe. Więc, ugryzła ciastko, jak ci idzie nowe, wolne życie? Niezwykle, przyznałam. Czasem budzę się z uczuciem, że zapomniałam o czymś ważnym, a potem przypominam sobie, że jedyną osobą, o którą muszę dbać, jestem ja sama. Lorina skinęła głową ze zrozumieniem. To normalne. Zbyt długo żyłaś dla potrzeb kogoś innego. Twoje ciało nie jest jeszcze przyzwyczajone do braku stresu. Przez chwilę milczała, po czym dodała poważniejszym tonem. Widziałam Annę w supermarkecie wczoraj. Kupowała konserwy i makarony, a nie delikatesy, do których była tak przyzwyczajona.
Uniosłam brew. Naprawdę? Jak wyglądała? Nie tak nieskazitelnie jak zwykle. Lorina wzruszyła ramionami. Jej włosy były trochę zmierzwione, jej ubrania prostsze. Nie zauważyłam mnie, a ja się nie przywitałam. Próbowałam sobie wyobrazić Annę bez jej zwykłego blasku. Trudne zadanie. Moja synowa zawsze wyglądała, jakby właśnie wyszła z okładki magazynu mody. Myślę, że muszą zacisnąć pasa, powiedziałam zamyślona. I słusznie, wykrzyknęła Lorina z nagłą pasją. Elżbieto, patrzyłam, jak cię wykorzystują przez lata, zwłaszcza Anna. Ta kobieta nigdy nie doceniła twojej hojności ani twojej cierpliwości. Wetchnęłam. Wiem, to po prostu dziwne jest myśleć, że mogą mieć problemy finansowe. Marek nigdy nie był dobry w oszczędzaniu pieniędzy. Czas, żeby się nauczył. Lorina przerwała mu. W jego wieku powinien stać na własnych nogach, a nie czepiać się spódnicy matki. Nie mogłam powstrzymać uśmiechu na szczerość mojej przyjaciółki. Lorina zawsze mówiła, co myśli, nie próbując łagodzić ciosu. Chyba dlatego byłyśmy przyjaciółkami przez tyle lat. Była powiewem świeżego powietrza pośród całej tej fałszywości. Mówiąc o nowym życiu, Lorina wskazała na katalog na stole. What are you studying? Myślę o wyjeździe do Włoch. Przesunięłam jej katalog. Jan zawsze chciał mi pokazać Rzym. Lorina rozpromieniła się. To świetny pomysł. Kiedy myślisz o wyjeździe? Może jesienią? Wzruszyłam ramionami. Muszę jeszcze zaplanować i przygotować. Dlaczego nie wcześniej? Lorina przewracała strony katalogu. Czerwiec to idealny czas na Włochy. Nie jest jeszcze zbyt gorąco, ale wystarczająco ciepło na spacery. Zastanawiałam się, co mnie powstrzymuje. Wcześniej zawsze były powody, by odkładać, by pomagać dzieciom, by być na wezwanie w razie kolejnego kryzysu Marka, by unikać wydawania pieniędzy na siebie, gdy rodzina mogła potrzebować pomocy. Teraz tych powodów nie było. Wiesz, masz rację, uśmiechnęłam się. Dlaczego nie? Zadzwonię do agencji dziś. Lorina zadowolona skinęła głową. Teraz to właściwa decyzja. I wiesz co? Jeśli chcesz towarzystwa, mogłabym pojechać z tobą. Włochy od dawna były na mojej liście życzeń. Spędziłyśmy resztę poranka, omawiając możliwe trasy i miejsca, które chciałybyśmy zobaczyć. Po raz pierwszy od dawna czułam się naprawdę podekscytowana, przewidując coś nowego i ekscytującego. Kiedy Lorina wyszła, natychmiast zadzwoniłam do agencji turystycznej i umówiłam się na konsultację na następny dzień. Potem wyciągnęłam stary atlas, który Jan dał mi lata temu i zaczęłam studiować mapę Włoch, wyobrażając sobie siebie w tych egzotycznych miejscach. Z mieszanką nadziei i rezygnacji. Dzwonek do drzwi przerwał moje rozmyślania. Otworzyłam i zobaczyłam Tomka, rozczochranego, w pomiętej koszuli, z ciemnymi kręgami pod oczami. Babciu, przestępował niezręcznie z nogi na nogę. Mogę wejść? Milcząco odsunęłam się, wpuszczając go. Tomek wszedł do salonu i usiadł na kanapie, nerwowo zacierając ręce. Chcesz herbaty? Zapytałam. Nie, dziękuję. Potrząsnął głową. Babciu, ja potrzebuję pomocy. Usiadłam naprzeciwko niego, zachowując spokój. Jakiej pomocy, Tomku? Wziął głęboki oddech, jakby miał zanurkować w zimnej wodzie. Pieniędzy, babciu. Potrzebuję pieniędzy. Moja karta została zablokowana. Bank żąda zapłaty. Nie mogę zapłacić czynszu, samochodu. Jego głos drżał. Jestem totalnie pogrążony. Przepraszam za wyrażenie. Spojrzałam na mojego wnuka, dorosłego mężczyznę, który teraz wyglądał jak zagubione dziecko. Tomek zawsze był rozpieszczony, najpierw przez Marka i Annę, potem przeze mnie. Nigdy nie musiał naprawdę o nic walczyć. Ile jesteś winien bankowi? Zapytałam spokojnie. 7 000? Opuścił oczy. Trochę poniosło mnie z kartami kredytowymi w ostatnich miesiącach. Na co wydałeś te pieniądze, Tomku? Wzruszył ramionami, nie patrząc na mnie. Różne rzeczy. Nowy telefon komórkowy, wycieczka na wybrzeże z przyjaciółmi, kilka imprez. Milczałam, czekając, aż będzie kontynuował Tomek. Tomek w końcu podniósł wzrok. Babciu, wiem, że nie byłem dla ciebie zbyt uważny. Niewiele dzwoniłem, niewiele odwiedzałem, ale naprawdę cię kocham i naprawdę proszę cię o pomoc teraz. Oddam ci, obiecuję. Przyjrzałam mu się uważnie, próbując dostrzec szczerość za tymi słowami. Tomek zawsze potrafił być czarowiący, gdy czegoś potrzebował, cechę, którą odziedziczył po Annie.
Tomku, w końcu powiedziałam, masz 23 lata, pracujesz w firmie ubezpieczeniowej od prawie 2 lata. Dlaczego jeszcze nie nauczyłeś się zarządzać swoimi finansami? Był zawstydzony. Tak, nie wiem, nigdy o tym nie myślałem. Zawsze mogłem poprosić rodziców albo ciebie. Dokładnie, skinęłam głową. Zawsze był ktoś, kto rozwiązywał twoje problemy, ale Tomku, nie możesz tak żyć wiecznie. Prędzej czy później każdy musi nauczyć się stać na własnych nogach. Wiem, babciu, skinął głową z entuzjazmem. I nauczę się, obiecuję. Po prostu pomóż mi ten ostatni raz. Znajdę dodatkową pracę, zaoszczędzę pieniądze. Potrząsnęłam głową. Nie, Tomku, nie dam ci żadnych pieniędzy. Jego twarz wyciągnęła się ze zdziwienia. Wyraźnie nie spodziewał się odmowy. Ale babciu, co mam zrobić? To, co dorośli robią, gdy znajdą się w trudnej sytuacji, odpowiedziałam. Szukaj rozwiązania. Porozmawiaj z bankiem o restrukturyzacji długu. Znajdź dodatkowe źródło dochodu. Ogranicz wydatki. Tomek spojrzał na mnie, jakbym mówiła w obcym języku. Ale to takie skomplikowane. Życie jest skomplikowane, wzruszyłam ramionami, zwłaszcza gdy musisz wziąć odpowiedzialność za swoje czyny. Zerwał się, a ja widziałam na jego twarzy całą gamę emocji. Nieufność, uraza, gniew. Więc po prostu zostawiasz mnie po tych wszystkich latach, kiedy mówiłaś, że mnie kochasz? Kocham cię, Tomku, pozostałam spokojna. Dlatego odmawiam dalszego wspierania twojego uzależnienia od moich pieniędzy. To nie miłość, to współuzależnienie i krzywdzi cię bardziej niż pomaga. Był prawie krzycząc, po prostu mścisz się na nas wszystkich z powodu jakiejś kłótni z tatą. Spojrzałam na mojego gniewnego wnuka i zobaczyłam w nim odbicie Anny. Ta sama gwałtowna reakcja na odrzucenie, ta sama niezdolność do przyjęcia, nie za odpowiedź. Tomku, proszę usiądź, powiedziałam cicho, ale stanowczo. Ku mojemu zaskoczeniu posłuchał, opadając z powrotem na kanapę. Nie mszczę się na nikim, po prostu przestałam być bankomatem dla mojej rodziny. Przestałam kupować miłość i szacunek, które powinny być bezwarunkowe. Przerwałam, dając mu czas na zastanowienie się nad moimi słowami. Pomyśl o tym. Kiedy ostatnio przyszedłeś do mnie po prostu dla zabawy, nie prosząc o pieniądze ani pomoc? Kiedy interesowałeś się moim życiem, moimi uczuciami? Tomek milczał, unikając mojego wzroku. Nie pamiętasz, prawda? To jest problem, Tomku. Nasza relacja od dawna stała się transakcją. Ja daję pieniądze, ty udajesz, że się o mnie troszczysz. To nie rodzina, to układ biznesowy. Nieprawda, potrząsnął głową, ale bez tej samej pewności. Troszczymy się o ciebie. Naprawdę, uniosłam brew. Wymień mi jedną rzecz, którą zrobiłeś dla mnie bezinteresownie w ciągu ostatniego roku. Tomek zahachał się, jego czoło zmarszczone z napięcia. Widziałam, jak próbuje sobie coś przypomnieć. Telefon, wizytę, prezent, który nie wiązał się z prośbą lub obowiązkiem. Tak, przyszedłem na twoje urodziny, w końcu wycisnął. Tak, przyszedłeś, godzinę później niż wszyscy inni, bez prezentu i wyszedłeś zaraz po torce, mówiąc, że spotykasz się z przyjaciółmi. Opuścił głowę. Nie miałem na myśli, nie pomyślałem. Właśnie, Tomku. Nie myślałeś. Żadne z was nie myślało o moich uczuciach. Złagodziłam ton. Nie jestem na ciebie zła, naprawdę. Po prostu nie będę już uczestniczyć w tej niezdrowej relacji. Siedziałyśmy w milczeniu. Tomek wyglądał na przygnębionego, skulonego na kanapie. Nagle zobaczyłam w nim małego chłopca, którego uczyłam jeździć na rowerze. Upartego, ale wrażliwego. Słuchaj, pochyliłam się do niego. Nie dam ci pieniędzy, ale mogę ci coś innego zaoferować. Podniósł wzrok. Co? Mój przyjaciel Franciszek Nowak, prawnik, szuka asystenta na pół etatu. Nic skomplikowanego. Sortowanie dokumentów, odbieranie telefonów. Nie rozwiąże to wszystkich twoich problemów, ale będzie dodatkowym źródłem dochodu. Jeśli chcesz, mogę z nim porozmawiać. Tomek wyglądał na zaskoczonego. Zrobiłabyś to dla mnie po tym wszystkim, co powiedziałem? Jesteś moim wnukiem, Tomku. Kocham cię bez względu na wszystko, ale moja miłość nie będzie już wyrażać się czekami i kartami kredytowymi. Milczał przez chwilę, rozważając moje słowa. Potem powoli skinął głową. Dobrze, tak, spróbuję. Dziękuję, babciu.
Kiedy Tomek wyszedł, poczułam dziwną mieszankę smutku i satysfakcji. Może ta rozmowa była pierwszym krokiem do budowania nowej, zdrowszej relacji z moim wnukiem. A może to była tylko kolejna manipulacja z jego strony. Czas pokaże. Tego samego wieczoru przybyła Lena. W przeciwieństwie do brata wyglądała na opanowaną i spokojną. Spotkałam Tomka w drodze do ciebie, powiedziała, pomagając mi przygotować kolację. Był trochę cichy. Rozmawiałyśmy o pieniądzach i odpowiedzialności. Kroiłam warzywa na sałatkę. Nie byłam pewna, czy dobrze to przyjął. Lena skinęła głową, mieszając sos. Dobrze mu zrobi, trochę dorośnie. Tomek zawsze miał za łatwo. Spojrzałam na moją wnuczkę. Ona i Tomek byli rówieśnikami, ale tak różnimi. Lena zawsze była bardziej niezależna, bardziej dojrzała. Jak tam w domu? Zapytałam ostrożnie. Lena westchnęła. Szczerze mówiąc, nie najlepiej. Moi rodzice cały czas się kłócą. Mama obwinia tatę, że nie potrafił przekonać cię do wznowienia finansowania. Tata mówi, że to ona to zepsuła swoją snobizmem. Przykro mi, że musisz być w centrum tego konfliktu. Położyłam rękę na jej ramieniu. W porządku. Uśmiechnęła się słabo. Od dawna wiedziałam, że ich relacja nie była zbyt zdrowa. Byli razem głównie dla statusu i komfortu. Kiedy obie te rzeczy zostały zagrożone, nie skończyła zdania, ale zrozumiałam. Małżeństwo Marka i Anny zawsze wydawało mi się dziwnym związkiem. Mój łagodny, uległy syn i jego ambitna, apodyktyczna żona. Teraz, gdy poduszka finansowa zniknęła, wszystkie pęknięcia w ich relacji stały się oczywiste. Sprzedają samochód mamy, kontynuowała Lena, nakrywając stół. SUV, na który dałaś jej pieniądze w zeszłym roku i szukają refinansowanie kredytu hipotecznego. Skinęłam głową bez komentarza. Część mnie czuła ukłucie sumienia. Nie chciałam, żeby mój syn cierpiał, ale druga część uświadomiła sobie, że to była konieczna lekcja. Wiesz, babciu, Lena usiadła przy stole. Chcę, żebyś wiedziała, że popieram twoją decyzję. Spojrzałam na nią ze zdziwieniem. Naprawdę? Tak, skinęła głową. Długo widziałam, jak cię wykorzystują. Wykorzystują, zwłaszcza Nama. Próbowałam rozmawiać z tatą, ale on zawsze szukał wymówek. Usiadłam obok niej, niespodziewanie poruszona jej słowami. Dziękuję, Leno, to wiele dla mnie znaczy. Chcę tylko, żebyś była szczęśliwa. Wzięła moją rękę. Przez tyle lat dbałaś o nas wszystkich. Czas pomyśleć o sobie. Zjadłyśmy kolację, rozmawiając o jej pracy, moich planach wyjazdu do Włoch i książkach, które ostatnio czytałyśmy. Po prostu normalna rozmowa między dwiema osobami, które są sobą zainteresowane. Bez próśb, bez manipulacji, bez napięcia. Tak właśnie moim zdaniem powinien wyglądać związek rodzinny. Gdy Lena miała już wyjść, przytuliła mnie mocniej niż zwykle. Wiesz, zawsze będę dla ciebie, prawda? Bez względu na to, co wydarzy się między tobą a twoimi rodzicami. Wiem, kochanie, pogłaskałam ją po policzku. I ja zawsze będę dla ciebie, nie dlatego, że muszę, ale dlatego, że chcę. Po wejściu Leny długo siedziałam w ciszy, myśląc o zawiłościach rodziny. Jak dziwne, że ze wszystkich moich bliskich to właśnie moja wnuczka była najbardziej wyrozumiała, najbardziej dojrzała. Może o to właśnie chodziło, aby przekazać nie tylko geny i majątek, ale także wartości, zasady, zdolność do prawdziwej miłości i troski. Telefon zadzwonił, przerywając moje rozmyślania. Numer Warka. Zawahałam się, ale postanowiłam odebrać. Tak, Marku? Mamo, jego głos brzmiał na napięty. Musimy porozmawiać jutro jako rodzina. O czym? Zapytałam spokojnie. O sytuacji, w której się znaleźliśmy, o tym, jak to naprawić. Westchnęłam. Marku, powiedziałam tobie i Angie, moja decyzja jest ostateczna. Mamo, proszę, powiedział błagalnym tonem, przynajmniej nas wysłuchaj, jesteśmy gotowi na kompromis. Zawahałam się. Część mnie nie chciała kontynuować tego bezcelowego kręgu rozmów, ale druga część, ta mądrzejsza, spokojniejsza, wiedziała, że całkowite zerwanie z synem nie uczyni mnie szczęśliwą. Dobrze, Marku, jutro o 14:00 u mnie. Dziękuję, mamo. Ulga w jego głosie była niemal namacalna. Będziemy. Wszyscy. Odłożyłam telefon i podeszłam do okna. Wieczorne niebo było zabarwione odcieniami różu i złota. Myślałam o jutrzejszym spotkaniu, kolejnej rundzie rodzinnych negocjacji. Ale tym razem będzie inaczej. Tym razem miałam nowe zasady.
Obudziłam się wcześnie, choć spotkanie rodzinne było zaplanowane dopiero na 14. Mimo zewnętrznego spokoju czułam napięcie. Coś mi mówiło, że dzisiejsza rozmowa będzie inna niż poprzednie próby Marka i Anny, by wpłynąć na moją decyzję. Aby się rozproszyć, postanowiłam popracować w ogrodzie. Praca z ziemią zawsze mnie uspokajała. Coś spokojnego w widoku, jak twoje wysiłki zamieniają się w kwiaty i owoce. Przed południem skończyłam pielenie i podlewanie, wzięłam prysznic i przygotowałam lekki lunch. Patrząc na zegar, zdałam sobie sprawę, że mam jeszcze mnóstwo czasu, by zebrać myśli, zanim przyjedzie moja rodzina. Punktualnie o 14 zadzwonił dzwonek do drzwi. Wzięłam głęboki oddech i poszłam otworzyć. Marek stał na progu sam, bez Anny i dzieci. Mamo, skinął głową wchodząc do domu. Reszta będzie za kilka minut. Chciałem z tobą porozmawiać najpierw sam na sam. Milcząco zaprowadziłam go do salonu. Marek wyglądał na spiętego. Jego zazwyczaj schludna koszula była pomięta, a pod oczami miał ciemne kręgi. Mamo, usiadł naprzeciwko mnie. Chcę, żebyś wiedziała, że to, co się stanie dziś wieczorem, nie było moim pomysłem. Anna nalegała. Uniosłam brew. A co się stanie, Marku? Opuścił oczy. Anna uważa, że musimy podjąć zdecydowane działania, abyś zdała sobie sprawę, jak twoja decyzja wpływa na całą rodzinę. Czułam, jak narasta we mnie niepokój. Jakie działania? Marek otworzył usta, by odpowiedzieć, ale wtedy usłyszałam dźwięk podjeżdżających samochodów. Dużo samochodów. Podeszłam do okna i zobaczyłam 3 samochody wjeżdżające na podjazd mojego domu. Z pierwszego wysiadła Anna, nienagannie ubrana i uczesana z wyrazem determinacji na twarzy. Za nią Tomek i Lena. Pozostałe samochody były wypełnione ludźmi, których mgliście rozpoznawałam. Myślę, że rodzice Anny, jej siostra i jej mąż, kilku przyjaciół rodziny. Marku, zwróciłam się do syna. Co to znaczy? Wyglądał na zmieszanego. Anna zdecydowała, że spotkanie rodzinne będzie bardziej efektywne, jeśli będą obecne wszystkie zainteresowane strony. Zainteresowane strony? Nie mogłam uwierzyć własnym uszom. Twoja żona przyprowadziła do mojego domu bandę obcych ludzi, żeby dyskutować o naszym konflikcie rodzinnym? Zanim Marek zdążył odpowiedzieć, dzwonek do drzwi zadzwonił z natarczywym, długim dźwiękiem. Powoli poszłam otworzyć, czując, jak narasta we mnie gniew. Zimny, skoncentrowany, zdeterminowany. Anna stała na progu z dziwnym uśmiechem. Elżbieto, dzień dobry. Mówiła głośniej niż zwykle, wyraźnie do publiczności za nią. Wszyscy jesteśmy tutaj, aby omówić zaistniałą sytuację jako rodzina. Rozejrzałam się po zebranym tłumie, co najmniej 10 osób, wszyscy z wyrazami zakłopotania i ciekawości na twarzach. Anno, powiedziałam cicho, ale stanowczo, nie zaprosiłam wszystkich tych ludzi do mojego domu. Ale to rodzina, Elżbieto, machnęła rękami z przesadnym zdziwieniem. Czy rodzina nie powinna wspierać się nawzajem w potrzebie? Widziałam Lenę stojącą z boku, wyraznie zawstydzoną. Tomek z drugiej strony trzymał się blisko matki, naśladując jej pewną siebie postawę. To moi rodzice. Anna wskazała na starszą parę. Mój brat Krystian i jego żona. Moja siostra Patrycja i jej mąż. Wszyscy martwią się tym, co się dzieje. Jesteśmy jedną wielką rodziną, prawda? Spojrzałam jej prosto w oczy. Nie, Anno, nie jesteśmy. To mój dom i ja decyduję, kogo do niego zapraszam. W tej chwili zapraszam tylko ciebie, Marka i dzieci. Reszta z was będzie musiała wyjść. Anna zrobiła krok do przodu, jej uśmiech był wymuszony. Elżbieto, nie bądź taka niegościnna. Ludzie przyjechali z daleka. Z pani inicjatywy, nie mojej. Pozostałam niewzruszona. Albo oni wychodzą, albo w ogóle nie będzie rozmowa. Nastąpiła napięta pauza. Widziałam, jak Anna gorączkowo myśli, rozważając swoje opcje. W końcu odwróciła się do swoich krewnych. Myślę, że lepiej kontynuować tę rodzinną rozmowę w zaciszu. Proszę poczekajcie w samochodach lub idźcie na spacer po okolicy. Szybko skończymy.
zobaczymy. Krewni Anny przestępowali niezręcznie z nogi na nogę, wymieniając spojrzenia. W końcu jej ojciec, wysoki mężczyzna o wojskowej posturze, skinął głową. Oczywiście, kochanie, będziemy w okolicy. Milcząco obserwowałam, jak się rozchodzą, a potem odsunęłam się, wpuszczając Annę, Tomka i Lenę do domu. Kiedy drzwi się zamknęły, odwróciłam się do rodziny. Więc mój głos brzmiał spokojnie, choć w środku kipiało. Kto mi powie, o co chodzi w tym cyrku? Anna pierwsza przerwała ciszę. Elżbieto, twoja decyzja o wycofaniu wsparcia finansowego nie dotyczy tylko Marka i mnie, dotyczy całej naszej rozszerzonej rodziny. Moi rodzice liczyli na naszą pomoc w opłaceniu domu opieki. Brat Marka potrzebuje wsparcia, bo stracił pracę. Brat Marka? Przerwałam jej, zwracając się do syna. Masz na myśli Pawła, tego, którego nie widziałam od 5 lat, bo zapomnieliście go zaprosić na rodzinne spotkania? Marek wyglądał na zmieszanego, ale Anna kontynuowała. Krótko mówiąc, Elżbieto, twoja samolubna decyzja wywołała efekt domina. Wszyscy cierpią, w tym twoi wnukowie. Tomek skinął głową, podchwytując pałeczkę. Babciu, nie mogę zapłacić czynszu. Pod koniec miesiąca zostanę eksmitowany. Mógłbyś tymczasowo wrócić do rodziców, powiedziałam. To jest problem, wykrzyknęła Anna. Ledwo wiążemy koniec z końcem sami. Bank grozi zajęciem domu, jeśli nie zapłacimy do końca tygodnia. Spojrzałam na Lenę, która stała cicho z boku. A ty, Leno, przyszłaś też prosić o pieniądze? Potrząsnęła głową. Nie, babciu, jestem tu, bo nie chciałam, żeby mówili za mnie. Szanuję twoją decyzję. Anna rzuciła córce zirytowane spojrzenie, ale kontynuowała, zwracając się do mnie. Elżbieto, jesteśmy gotowi na kompromis. Zdajemy sobie sprawę, że cię zraniliśmy. Marek nie powinien był wysyłać tej wiadomości. To był błąd, za który wszyscy płacimy. Tu nie chodzi o wiadomość, Anno, potrząsnęłam głową. Wiadomość była tylko ostatnią kroplą. Chodzi o lata zaniedbań, braku szacunku i wykorzystywania. Wykorzystywania? Anna teatralnie uniosła ręce. Jesteśmy rodziną. Rodziny wspierają się nawzajem. Ciekawe, że wartości rodzinne poruszasz tylko, gdy chodzi o pieniądze, zauważyłam spokojnie. Gdzie była ta rodzinna jedność, gdy spędzałam święta sama? Kiedy byłam chora i nikt z was nie znalazł czasu, żeby przynieść mi lekarstwo? Kiedy była rocznica śmierci Jana i nikt z was nie zadzwonił? Zapadła cisza. Marek opuścił oczy. Tomek nerwowo przestępował z nogi na nogę. Tylko Anna pozostała niewzruszona. Jesteśmy wszyscy bardzo zajęci, Elżbieto. Mamy pracę, zobowiązania. Ja też miałam pracę i zobowiązania. Przerwałam jej, ale zawsze znajdowałam czas i pieniądze dla mojej rodziny. Zawsze stawiałam wasze potrzeby przed moimi własnymi. I jak mi się za to odwdzięczyliście? Spojrzałam na każdego z nich po kolei. Marku, kiedy ostatnio zapytałeś mnie, jak się czuję? Nie z grzeczności, ale dlatego, że byłeś prawdziwie ciekaw. Mój syn milczał, nie podnosząc wzroku. Tomku, ile razy przyszedłeś do mnie bezinteresownie, nie wtedy, gdy potrzebowałeś pieniędzy? Mój wnuk nerwowo oblizał wargi, ale też nie odpowiedział. Anno, zwróciłam się do mojej synowej. Wymień jedną rzecz, którą zrobiłaś dla mnie przez lata. Jeden gest troski lub szacunku. Otworzyła usta, ale nic nie mogła znaleźć do powiedzenia. Widzisz, westchnęłam, nie możecie nawet wymyślić żadnych przykładów normalnej ludzkiej relacji między nami, bo ich nie było. Były tylko transakcje. Ja dawałam, wy braliście. Anna pierwsza oprzytomniała. Elżbieto, to manipulacja. Próbujesz wzbudzić w nas poczucie winy, żeby odwrócić uwagę od sedna problemu. A jakie jest sedno problemu, Anno? Zapytałam z prawdziwą ciekawością. To, że niszczysz naszą rodzinę swoim egoizmem, prawie krzyczała. Możemy stracić dom, Tomek może stracić mieszkanie, moi rodzice będą musieli przenieść się do państwowego domu opieki. A czy moją odpowiedzialnością jest zapewniać wam wszystkim? Potrząsnęłam głową. Marek ma 54 lata, Tomek ma 23. Jesteś odnoszący sukcesy agent nieruchomości. Dlaczego nadal jesteście zależni od moich pieniędzy?
Bo zawsze pomagałaś, wykrzyknął Marek, w końcu podnosząc wzrok. Przyzwyczailiśmy się do twojego wsparcia, mamo. Dokładnie, skinęłam głową. Przyzwyczailiście się, uważaliście to za swoje prawo, a nie mój wybór. A kiedy zdecydowałam się zakończyć tę niezdrową dynamikę, nie pomyśleliście, dlaczego to zrobiłam, ale pośpieszyliście, by żądać, żeby wszystko wróciło do normy. Podeszłam do okna. Na zewnątrz wciąż stały samochody z krewnymi Anny. To było tak w jej naturze, żeby robić publiczne widowisko, próbując mnie zawstydzić, żeby poczuć się winną. Wiecie, co jest najsmutniejsze? Odwróciłam się do nich. Nadal nie rozumiecie, na czym polega problem. Myślicie, że jestem po prostu obrażona wiadomością, że to kaprys, który można przezwyciężyć odpowiednimi słowami lub pokazem jedności rodzinnej. Przerwałam, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że w końcu zobaczyłam prawdę o naszej relacji, o tym, że nie byłam dla was matką, babcią czy teściową. Byłam bankomatem, źródłem funduszy, a kiedy to źródło wyschło, nagle przypomnieliście sobie o wartościach rodzinnych. Anna zrobiła krok w moją stronę, jej twarz wykrzywiona gniewem. Niewdzięczna, samolubna starucho, syknęła, po wszystkim, co dla ciebie zrobiliśmy. Co dokładnie zrobiłeś dla mnie, Anno? Zapytałam spokojnie. Powiedz wszystkim tutaj. Milczała, jej usta zaciśnięte w cienką linię. Nic, odpowiedziałam za nią. Nic dla mnie nie zrobiliście. Tolerowaliście moją obecność, gdy było to konieczne, by dostać moje pieniądze. Krytykowaliście moje ubrania, mój dom, moje nawyki. Odwróciliście Marka i Tomka przeciwko mnie, a teraz dziwicie się, że nie chcę już być częścią tego. Zwróciłam się do Marka. Synu, kochałam cię od pierwszego dnia twojego życia i będę cię kochać do ostatniego dnia mojego, ale nie będę już częścią tej toksycznej relacji. Nie będę finansować twojego życia, nie będę przymykać oka na brak szacunku. Marek wyglądał na zagubionego. Mamo, co chcesz, żebyśmy zrobili? Chcesz, żebyśmy klękali, błagali o przebaczenia? Nie, Marku. Chcę, żebyś dorósł, wziął odpowiedzialność za własne życie, nauczył się szacunku nie tylko do mnie, ale do siebie. Anna prychnęła. To była piękna mowa, Elżbieto, bardzo wzruszająca. Teraz wróćmy do rzeczywistości. Potrzebujemy pieniędzy teraz. Spojrzałam na tę kobietę, piękną, pewną siebie, przyzwyczajoną do dostawania tego, czego chciała, i czułam tylko zmęczenia. Nie, Anno, ani teraz, ani później, nigdy. Nie możesz nam tego zrobić, podniosła głos. Jesteśmy twoją rodziną. Rodzina to nie tylko wspólne nazwisko, potrząsnęłam głową. To troska, szacunek, uwaga, wszystkie rzeczy, których od was nie dostałam od lat. Zwróciłam się do Tomka i Leny. Dzieci, kocham was oboje. Moje drzwi są zawsze dla was otwarte, ale nie po to, by prosić o pieniądze. Po prawdziwą komunikację, jeśli tego chcecie. Lena skinęła głową, łzy błyszczały w jej oczach. Tomek opuścił głowę, unikając mojego wzroku. Teraz, wyprostowałam się, proszę was wszystkich o wyjście. Ta rozmowa jest skończona. Anna wpatrywała się we mnie z niedowierzaniem. Wyrzucasz nas? Proszę, żebyście wyszli, powtórzyłam, i zabierzcie ze sobą całą tę grupę wsparcia, którą ze sobą przyprowadziliście. Anna chwyciła torebkę i ruszyła do drzwi. Będziesz tego żałować, Elżbieto. Kiedy będziesz zupełnie sama, przypomnisz sobie ten dzień. Marek zawahał się, zerkając to na żonę, to na mnie. Mamo, Marku, idź. Delikatnie pchnęłam go w stronę drzwi. Pomyśl o wszystkim, co powiedziałam, a kiedy będziesz gotowy na prawdziwą rozmowę, nie o pieniądzach, ale o tobie i o mnie, będę tu. Skinął głową i powoli ruszył do wyjścia. Tomek podążył za nim bez słowa. Tylko Lena zatrzymała się, żeby mnie przytulić. Zadzwonię do ciebie jutro, babciu, szepnęła. I ja zawsze będę dla ciebie. Nie dlatego, że muszę, ale dlatego, że chcę. Kiedy drzwi zamknęły się za ostatnim z nich, osunęłam się na krzesło, czując dziwną mieszankę smutku i ulgi. Z podwórka dochodziły podniecone głosy. Anna prawdopodobnie opowiadała swoją wersję historii zebramym krewnym. Nie obchodziło mnie to. Powiedziałam swoje ostatnie słowo. Telefon zadzwonił. Lorina. Elżbieto, właśnie przejeżdżałam obok twojego domu i widziałam całą delegację pod bramą. Co się dzieje?
To długa historia, westchnęłam. Anna zorganizowała spotkanie rodzinne. O mój Boże, Lorina zanuciła. Jak poszło? Tak dobrze, jak można było się spodziewać. Dużo dramy, mało zrozumienia. Wszystko w porządku? Chcesz, żebym przyszła? Zastanawiałam się. Wcześniej powiedziałabym nie chcąc zawracać przyjaciółce głowy moimi problemami. Ale teraz... Tak, Lorino, powinnaś przyjść. Myślę, że przyda mi się przyjacielskie ramię. Będę za 20 minut, odpowiedziała natychmiast. I przyniosę to wino, które ostatnio smakowałyśmy. Uśmiechnęłam się, odkładając telefon. Coś mi mówiło, że ten dzień, choć bolesny, był koniecznym krokiem w kierunku nowego życia. Życia, w którym ja będę na pierwszym miejscu. 6 miesięcy później toskańskie słońce ogrzewało moją twarz, gdy siedziałam na tarasie małej restauracji, popijając pyszne lokalne wino. Obok mnie Lorina z pasją pisała coś w swoim dzienniku podróży. Nie mogę uwierzyć, że naprawdę tu jesteśmy, powiedziałam, patrząc na malownicze wzgórza pokryte winnicami. Jan byłby taki szczęśliwy. Byłby z ciebie dumny. Lorina uniosła kieliszek. Za nową Elżbietę. Uśmiechnęłam się, brzękając kieliszkiem z przyjaciółką. W ciągu tych 6 miesięcy wiele się zmieniło. Od tamtego rodzinnego spotkania Marek i Anna podjęli jeszcze kilka prób, by wpłynąć na moją decyzję. Od gróźb pozwu, które szybko ucichły po konsultacji z prawnikiem, po niespodziewaną wizytę Marka z bukietem kwiatów i przeprosinami, za którymi, jak się okazało, znowu poszła prośba o pieniądze. Pozostałam niewzruszona. Stopniowo ich próby stawały się coraz rzadsze, a potem ustały całkowicie. Jak dowiedziałam się od Leny, byli zmuszeni sprzedać dom i przenieśli się do mniejszego mieszkania. Anna podjęła dodatkową pracę, a Marek w końcu zaczął brać inicjatywę w zarządzaniu finansami rodziny. Tomek, ku mojemu zaskoczeniu, przyjął ofertę pracy u Franciszka Nowaka i wydawało się, że odnalazł się w dziedzinie prawa. Widzieliśmy się kilka razy, niezręcznie, ale stopniowo stawały się to spotkania bardziej szczere, bez próśb o pieniądze czy wzajemnych zarzutów. Lena pozostała jedyną osobą w rodzinie, z którą utrzymywałam regularny kontakt. Dzwoniła co tydzień, wpadała z wizytą i dzieliła się swoimi wiadomościami i planami. To ona nalegała, żebym nie odkładała już podróży do Włoch, o której tak długo marzyłam. O czym myślisz? Zapytała Lorina, przerywając moje myśli. O tym, jak bardzo zmieniło się moje życie w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Wzięłam kolejny łyk wina. Kto by pomyślał, że w wieku 77 lat zacznę od nowa? Lorina zaśmiała się. Zawsze byłaś silniejsza niż myślałaś, Elżbieto. Po prostu w końcu pozwoliłaś tej sile się ujawnić. Skinęłam głową, patrząc na zachodzące słońce barwiące wzgórza w złotych odcieniach. Lorina miała rację. Całe życie oddawałam swoją moc innym, mężowi, synowi, jego rodzinie. Dopiero teraz, na starość, w końcu znalazłam odwagę, by użyć jej dla siebie. Mój telefon zawibrował, wiadomość od Leny ze zdjęciem jej nowego mieszkania. Babciu, nie mogę się doczekać, aż wrócisz i zobaczysz wszystko na własne oczy. Mam nadzieję, że Włochy są piękne. Uśmiechnęłam się, odpowiadając na wiadomość i dołączając zdjęcie toskańskiego krajobrazu. Ta więź z moją wnuczką była bezcenna. Jedyna nić rodzinna, którą zachowałam, ponieważ opierała się na prawdziwym uczuciu, a nie na zależności finansowej. Wieczorem, z powrotem w naszym przytulnym hotelu, usiadłam z książką na balkonie. W sąsiednim pokoju Lorina rozmawiała przez telefon z córką. Słyszałam jej śmiech przez otwarte okno. Pomyślałam o tym, jak całe życie bałam się samotności. Jak kurczowo trzymałam się niezdrowych relacji z rodziną, byle tylko nie być sama. I jak paradoksalnie to decyzja o uwolnieniu się od tych relacji przyniosła mi prawdziwą wolność i radość. Tak, mam mniej ludzi w moim życiu, ale ci, którzy pozostali, Lena, Lorina, inni przyjaciele, z którymi ponownie nawiązałam kontakt, byli tam z prawdziwych powodów, z miłości, szacunku, prawdziwego zainteresowania sobą nawzajem. Przypomniałam sobie ostatnie słowa Anny. Będziesz tego żałować, kiedy będziesz zupełnie sama. Ale nie byłam sama. Byłam ze sobą. Po raz pierwszy od lat naprawdę ze sobą, nie rozpłynięta w potrzebach innych. Lorina i ja planujemy rano odwiedzić lokalną winnicę, a potem małe muzeum w sąsiednim mieście. Bez sztywnych harmonogramów, bez zobowiązań, tylko rzeczy, które sprawiały nam przyjemność. Takie stało się moje życie od tego decydującego kroku 6 miesięcy temu. Życie, w którym w końcu pozwoliłam sobie być główną bohaterką zamiast wiecznym statystą. Wzięłam łyk ciepłego wieczornego
świeżego powietrza wypełnionego zapachem Toskanii. Jan byłby zadowolony. Zawsze mówił, że zasługuje na więcej niż sama sobie daje. I choć zajęło to wiele lat i bolesne objawienie, w końcu zdałam sobie sprawę, że miał rację. W wieku 77 lat w końcu nauczyłam się najważniejszej rzeczy – kochać siebie, tak jak kochałam innych. I to było najważniejsze odkrycie w moim życiu. Telefon zawibrował ponownie, tym razem numer Marka. Wcześniej odebrałabym natychmiast, gotowa przerwać każdą czynność dla jego połączenia. Ale teraz po prostu odłożyłam telefon. Cokolwiek mój syn miał do powiedzenia, mogło poczekać. Teraz był mój czas. Podniosłam wzrok na gwieździste włoskie niebo i uśmiechnęłam się. Wszystkie 174 rachunki, wszystkie lata poświęceń i ustępstw, to wszystko było w przeszłości. Przede mną była tylko wolność. Wolność bycia sobą, bez względu na oczekiwania i wymagania innych ludzi. I to była najpiękniejsza wolność, jakiej kiedykolwiek doświadczyłam.